A i tutaj jest też, było przejście, zobaczcie, a to włóż. Włóż widza, niech zobaczy. Patrz widzu, to pajęczyny trochę zdejmę. To zajrzymy, co tam na strychu. Gotowi jesteście? Tata tu w kopalni. I co, nie? Opuszczona chałupa? No tak, i to najlepsze, że mojej sąsiadki. No to pakujemy się, nie? No i się tu dowiedzieliśmy od sąsiada, że to ten pan mleko woził do mleczarni. Mleczarnię też wam pokażemy. No to chodźcie. Te chacie. I to... No, robią klimat, nie? Sąsiad nie wchodzi, bo buty nie założył liściowe, tylko w Czekajcie tam na czatach. Zostawiliśmy sąsiada na czatach. Idziemy. By człowiek jechał, to by nie zauważył w ogóle tej No chałupy. nie. No, dobrze, że masz takich sąsiadów fajnych. No, A, to idzie. Idzie jedna artystka. Pani Tereska też idzie. Ja w tych rajkach tu, panie, pozaciągam się. Dobra. Ja chciałem normalnie drzwiami, nie? No zobaczyło wejście. Oj, tu szyba wybita, nie? Zobaczymy. Zajrzyjcie widzowie najpierw. Najpierw widz niech zajrzy. No elegancko wygląda. Góra jeszcze. Skrzynka po mleku czy po piwie. No jak mleczarz, no to ja. No. Dobra, szukamy wejścia, nie? Ale tu drzwi to się nie wejdzie. No jak wejdziesz, no co ty? A, no to Może ja. otwarte, zobaczymy. No jak, no przecież wiesz. No urbex polega na tym, że wchodzisz, oglądasz, nic nie ruszasz, nic nie niszczysz. No, ale jak I wychodzi. Jakby się wieżyny wpakowałem. Ciekawe, czy tam zadowolone jakoś. Nie, zakaczył się w wieżynach. Otwarte. Cegły odrzucić? O, Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Gdzieś tam na czatach stoi. normalnie wejście. Oj, oj, oj. I tu był przedsionek, także Sień. dzień dobry temu domowi. Za dzieciaka tutaj normalnie Tu byłaś ty? byłam, dzieciaka? tak. Taki daszek zrobiony, firaneczki, ganeczek. I wchodzimy. O, zobaczcie. Jeszcze jakie dzbanuszki. Tu taki elektryczny czajnik, zobaczcie. Do prądu. Oj. Firaneczki zostały. Zobaczcie teraz widok z okna, jaki jesienny. Może zobaczymy, który rok na kalendarzu. O, sierpień 1999, no to 24 lata, myślałam tak około 30. To jednak 24 lata. Strop taki jest, co? To nie jest taka trzcina i coś, tylko Nie. to jest normalnie Zbrojony zbrojenie. jest, no. Widać pręty. No. Nieużywane wisi, w potrzebie stoi, a na końcu z niego kapie. Podoba mi się wasz tok myślenia, ale to właśnie parasol. Tutaj nie będziemy wchodzić, bo tutaj jest podłoga i jest zarwana podłoga. Ale zobaczcie, jakie kolorowe zasłony. Kontakty. Tutaj skrzynka na mleko. Kiedyś takie mleka były w szklanych butelkach albo orężada też. Tutaj jest jakiś kran czy coś po ukraińsku czy po rusku napisane, nie? Po rosyjsku, tak.
To jest pasta do zębów chyba. Pasta? Żeby ktoś z widzów będzie wiedział. Nie, krem dla obydni i zdania i z kozi. To tu nie wiem, co to znaczy. Obrazek i 12 stacji. Pierwsza stacja, druga. To są zupełnie zdjęcia z pogrzebu. No kiedyś się Nie robiło. pokażę zdjęć, nie? Ej, ten ksiądz komunii mi udzielał. Prawda? Naprawdę. On już nie żyje. Tutaj przy wejściu do kuchni jest święty obrazek. Tutaj mamy taką kuchnię opalaną węglem, drzewem. Saltland. Że Nowa Zelandia. O. Nowa Zelandia, panie. Tutaj okienko. Malutka ta kuchenka, jakoś tak nie pamiętam już, jak to funkcjonowało normalnie. Wiesz, jak byłaś mniejsza, to ci się wydawało. No ja tu większa. miałam, wiesz, tam naście lat albo jeszcze mniej. Na chleb mówiłam beb. Tu są takie schody, ale widzę, a tu struchniałe może. A ten jest taki twardy. To zajrzymy, co tam na strychu. Gotowi jesteście? Oj, oj, oj. Zobaczcie. Nie, wygina się. Takie łóżka drewniane. Widzicie tam? Nie będę wchodzić, bo boję się, że to się zarwie. Ale w tych łóżkach kładło się taki siennik wypchany słomą i się spało. O, tam nie wiem, czy będziecie widzieć, że tam jest kurze jajko. Tutaj takie lampki choinkowe się wkręcało, kolorowe światełka. Tu już się zarywa. Także to jest dom połączony z oborą, z chlewikiem. I tutaj to jest tak dookoła się przechodziło. Tak, tam jest podłoga zarwana, nie? Ten pokój, gdzie jest zarwana podłoga. Tak naprawdę pomieszczeń mieszkalnych tutaj są takie 2 pokoiki plus ta mała kuchenka. I tam dalej chyba powinna być kuchnia letnia. Tam jest prawdopodobnie obora przyklejona do tego. Tak, nieprawdopodobnie tylko jest. Pamiętacie musztardówki? Kto pił z nich herbatę? Ja tak. Tutaj jeszcze są na sztuczce taki, tu jakiś obraz. Jakiegoś biskupa. No okej. Idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, drzwi zamknąłem, zamknięte, żeby nie było. Czyli tutaj była część mieszkalna. Tutaj to mało okienko z kuchni. No i tutaj mamy chlewik jakiś. Zobaczymy. O. Tak to się prezentuje. Wanna. W takiej się kąpałam, jak byłam mała. Pamiętam, mama nagrzewała wody w garku, nalewała do wanny i tak wyglądała
Sobotnia kąpiel. Tutaj jeszcze taka szczotka do czyszczenia czegoś. Miska. Stare drzwi, okna. Tam jest chyba obraz pod tymi zniszczony, tak. Wiecie, w domach starszych kiedyś takie obrazy wisiały nad łóżkiem z Maryją, która trzymała. Tak pochylone, nie? Pochylone, tak. Ale to nie będziemy tego ruszać. O panie, okulary znalazłem. No mówiłam, pokazywałam. O, wanna właśnie z takim korkiem, później się wodę spuszczało. Mówię, że kąpiele używałam jako dzieciak. Mama w sobotę na... Też? Też w takiej, to wiesz, nie na wsi, tylko w kamienicy normalnie, tylko... Na bałutach. Tak, na bałutach. No właśnie. Urodziłem. Proszę. Nie, do otworzyć. Nie, da się. Zaraz obok jest dom inny. I właśnie chyba gdzieś tutaj powinna być letnia kuchnia i chyba nadal jest, tylko jest zamknięta na... Zakutkowana, nie? Zakutkowana. No to jest tutaj delikatnie wsadzone. A nie, da Nie. się przesunąć. I tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. Przez okno można się zobaczyć. Tam normalnie woniało. No. Do użytku? Daj mi tam kamerę. A to włóż. Włóż widza, niech zobaczy. Patrz widzu, kopajęczyny trochę zdejmę. To letnia Czekaj. kuchnia. Patrz mnie na kamerze. Kredensik ten na... Jaka tutaj półeczka wisi i też jakiś... Pewnie pod tą półeczką miska powinna stać do mycia albo coś. Nie wiem, widzowie, widzicie? Bo ja nie widzę już. Żeby ci ta kamera tam Może nie nie wpadła. spadła. Nie wiem, czy tu po prawej jeszcze coś. O, miska jest po drugiej stronie. No. I jeszcze kuchnia tam węglowa jest. No tak. No. No i ten kredens, co ty lubisz, te stare kredensy takie. O ja. Trzymaj, ja zamknę tą szybę, bo otworzyłem. No i cóż, historia tego domu jest taka, z tego co ja pamiętam, żyło sobie starsze małżeństwo, dzieci mieszkali w innej części Polski, przyjeżdżali oczywiście na wakacje ze swoimi dziećmi. O, tutaj tak to wygląda. No jednak chyba, nie wiem jak się później dalej losy ich potoczyli, małżeństwo to, które tu mieszkało, zmarło. No i dzieci chyba miały inny plan na życie. Dobry. Dzień dobry. Na życie i nie wrócili tutaj. Szapka wojskowa? To jest Ochotniczej Straży Pożarnej. No właśnie mówię, szapka jakaś, nie? Mhm. Prerogatywka, coś w tym stylu. Ale wracając, Przerwałem ci. tak. No mówię, dzieci nie wykorzystały tego potencjału. Nie wiem, jakie ich losy teraz są. Może ten film do nich trafi, albo może nie do rodziców tych państwa, ale do wnuków. Sobie przypomną to miejsce, no co, no na nich czeka. Tutaj chyba był chlewik, nie chyba, tylko na pewno tak wyglądają boksy. Jakieś świnki. Coś. A, i tutaj jest też, było przejście, zobaczcie, kuchnię z tej strony. Przyprawa jeszcze do sałatek. Możemy tutaj tak was sobie pooglądajcie. Taka puszeczka. Zobaczcie, to herbatkę się chyba w czymś takim trzymało. Odstawimy na miejsce. No i to tak zazwyczaj się kończy. Dopóki gdzieś dziadkowie żyją, to te dzieci z wnukami przyjeżdżają i tak dziadkowie scalają tą rodzinę.
Później jak tych dziadków właśnie brakuje, to te miejsca często właśnie idą w zapomnienie. O, to wiem, że to jest jakiś puszorek, coś, część od konia. Fajnie jest wejść w miejsca, w których byłaś za dzieciaka, no nie? No, I pamiętasz, jak tutaj to wszystko żyło, tak? żyło. Ta pani zawsze chodziła w bucikach na koturnach, a zawsze taka elegancka była. Koczka miała zrobionego. No, zawsze dzień dobry się mówiło. Za dzieciaka. No dobra. To zamykamy domek. I niech sobie żyje. I jedziemy własnym dalej. życiem. I co, jeszcze tą mleczarnię chcesz? No, No możliwe, że jeszcze pojedziemy do no gdzie mleczarni. pracował ten pan, nie? Okej. Tam mój tata pracował w mleczarni. Jeśli wam się podobają takie miejsca, historie, To piszcie, dajcie to znak piszcie, jakiś. czy chcecie więcej, Tak. żebyśmy odwiedzali. To będziemy szukać takich Tak. miejsc. Odwiedzać. Sąsiad tutaj poleca, tu tam. Stoi grzecznie na czatach. Stoi jeszcze? Stoi, ale nie chce być na kamerze, ale pozdrawiamy sąsiada. Dobra, no to uciekamy dalej. Idziemy do tej mleczarni. I Okazuje się, że nie ma. no właśnie została zburzona, wywiezione wszystko, posprzątane. I niespodzianka, ale my, Piotruś, kiedyś byliśmy w tej mleczarni. Tylko ja nie pamiętam, czy my wtedy kręciliśmy film, czy nie. Nie wiem, wiesz Czy co, robiliśmy to pamiątkę. było kilka lat temu. Gdzieś chyba albo robiłem zdjęcia, albo film był jakiś kręcony, krótki. Jeśli uda nam się... Muszę poszukać gdzieś tam na moich dyskach w archiwum. Pokażę Ci, gdzie to były maski gazowe, na czym się nie ściąga. Tu był piec do palenia. Wszystko zmniejszyło. Tata tu w piecu palił. A tu stała normalnie mleczarnia. Mleczarnia, przecież pani Halinka tutaj była kierowniczką. Jejku. Ale dziwnie, coś było i nie ma. Tutaj, no nie? No tak. Tutaj teraz zrobili takie boisko, ala Orlik fajne dla dzieciaków. No ale tu chciałam historię opowiedzieć. Mój tata w mleczarni pracował. O pani Halince, która była kierowniczką. To była chyba jej pierwsza praca. Ona zawsze była taka elegancka, zadbana. Wszystkie panie takie były spracowane na wiosce, a ona była dla mnie takim wzorem kobiety eleganckiej. Zawsze włoski takie bordowe, wiśniowe, koczek. Te takie trepy, w których chodziła po tej mleczarni. Tutaj no właśnie w domu pana Mieczysława, co byliśmy, to właśnie tutaj też był mleczarzem. Woził te konia. No właśnie. Rolnicy kiedyś wystawiali takie kanki i jeździł taki mleczarz i zabierał i się poznawało, były numery na tych kankach i po prostu w mleczarni ten numer był przypisany do danego rolnika, dostawcy. Te mleka były mierzone i wlewane do basenów. Później przyjeżdżała cysterna z koła. To był najbezpieczniejszy transport szybkiego dojazdu do miasta. Zawsze było mleko na czas i najszybciej jechało. Jak autobus mógł się spóźnić, a mleko było na czas. Także czasem się okazją jechało gdzieś, nie gdzieś, tylko w kierunku koła. Kurde, no i jak to? Było i nie ma i co teraz? Było i nie ma. Zmyło A się. tu kawał budynku, kawał No i nie ma, i historii. nie będzie. I patrz, nie ma śladu nic, nie? No, nic. Kto nam tutaj tak podpowiada? Może, No właśnie. może pani jakiś to wywiad chce nam udzielić? Patrz jak się A, zawinęła. że uciekła od razu. No, do wywiadu to nie ma. Z tyłu tu chodzi, podgaduje. Sama mówi tutaj ta pani, że
w mleczarni jeden sezon zimą paliła w piecu, bo tu nie było kaloryferów, ogrzewania, więc musiał być palacz. Chodź, opowiedz. No nie, to chociaż głos, no nie będziemy twarzy pokazywać. I jak to wyglądało? Sprawdzała pani procenty mleka, jakie rolnik dostarczył, czy nie? Były oszustwa, dolewało się mleka do wody? Wodę do mleka. Czy wodę? I śmietanę się spierała, wodę się dolewało i duży procent był. Proszę bardzo, o. Właśnie tu przekazana jest informacja, że jak śmietany nie zebrała, to procent niższy mleka. A jak śmietana zebrana, trochę wody dolane i mleko miało dobry procent. Także może kiedyś tak kombinowali, nie? Ale teraz to tak na pewno nie jest.